witam, z tej strony Paweł. Dzisiaj specjalny odcinek do Was kręcę. Długo mi to nie dawało spokoju, ale w końcu ten odcinek nagrywam dla Was. Byliśmy kiedyś, to było gdzieś około 8 miesięcy temu może, w 2 domach. I może zaczniemy od tego pierwszego domu. Ci, którzy już na moim kanale są dłużej, to może kojarzą tą sprawę, a jak nie, to wiadomo, linki się tam gdzieś pojawią na górze, więc zapraszam do tych filmów. Więc w pierwszym domie, cośmy byli, był to dom, w którym w 2013 roku doszło do brutalnego morderstwa. Alojzy zabił swoją matkę, 93-letnią Stefanią, i swojego 54-letniego brata Stanisława. W dniu morderstwa on był trzeźwy i poszedł do sąsiadów. Po prostu się obudził rano, patrzy, oni nie żyją, w łóżku ich zamordował, jak spali. Poszedł do sąsiada i tutaj można poczytać: przyszedłem i powiedziałem, że mama i brat nie żyje. To są jego słowa i że nie pamięta, co się stało. I stwierdzi, że był niepoczytalny w tym momencie. No i sprawa została zamknięta. Ale obok tego domu, gdzie popełnił to morderstwo, znajduje się jeszcze jeden dom. W tym domie w ogóle nie znamy historii tego domu. Bośmy tam poszli. Zaczęliśmy robić oczywiście tam dochodzenie paranormalne. I to już też właśnie niektórzy z widzów może kojarzyć, a jak nie, no to ci nowi, to też zapraszam do tego filmu. Może tam gdzieś teraz powrzucam jakieś takie przypominajki ze sceny takie najważniejsze i z tego domu. I to jest tak, tam zaczęliśmy dochodzenie paranormalne, gdzie na GhostTubie w jednym momencie padło zadrapanie. Tutaj Dawid się okazało, że został podrapany. Przez co? Przez kogo? No tego nie wiemy. Ja ten odcinek nazwałem Atak Demona, bo tam w tym miejscu po pierwsze był taki czuć nieprzyjemny zapach, jakby się tam coś rozkładało, więc też to było dla nas od razu takie dziwne, żeśmy tam weszli, bo ktoś może powiedzieć, że to są stare domy, ale to nie jest tak do końca, bo myśmy już tych domów naprawdę dużo zwiedzili i uwierzcie mi, no w domach nie czuć takiego zapachu jakiegoś tam, żeby coś śmierdziało. No wiadomo, jest stęchlizna, nie jakieś tam po prostu, czy taki zapach po prostu wilgoci, to tak, to czuć, ale nie taki jak tam na przykład. Nie, żeśmy się trochę zdziwili, a mówię, dobra, machaliśmy to ręką. A to też świadczy o tym, że może być jakaś siła demoniczna. No i potem też dużo na GhostTubie tam padało słów, ale w jednym momencie po prostu też ja mówiłem w tym momencie, Dawid też coś do mnie mówił, obok mnie nikt nie stał i tam było słychać szept, ktoś szeptał tego, to ja wam to zaraz puszczę, to sobie zobaczycie. Słyszałem też, nie? Dobra, bo To co? gówna, Kończymy, nie? ja tu nie ma co. No jak żeście teraz widzieli tutaj w tym filmie, no słychać ten szept. I w tym momencie żeśmy się strasznie źle poczuli. Na tyle, że musieliśmy opuścić już ten dom. Po prostu ta siła zaczęła tak na nas pływać. Miałem taką hipotezę, bo ten dom jest jeden koło drugiego, ja wam to zaraz na mapie pokażę. I ten dom, gdzie był ten atak demona, jest zaraz obok tego, gdzie było to morderstwo. Czy jakaś siła demoniczna nie opętała tego Alojzego, który później Boże Narodzenie, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że to było Boże Narodzenie, zabił swojego brata i matkę. Zaraz później, właśnie na następny dzień po tej całej naszej eksploracji, doszło do mnie to, że mogło to mieć takie miejsce właśnie, że tutaj po prostu ta siła, która tam się zagnieździła w tym domie obok, pewnie takiego sąsiada, mogła go opętać. Pisało, że Alojzy też tam nie stonił alkoholu,
i tam rodzina, tam jak ojciec umarł, to po prostu też nie, gospodarstwo tu upadło, tam nie było zajmowane się tym, ale nigdy nie było tak do końca, nie było nigdy napisane, że to była rodzina gdzieś patologiczna i gdzieś tam była przemoc stosowana. No i jak widzieliście, no też, co powiedziałem na początku, no policja stwierdziła, że on, jak zgłosił to morderstwo, po prostu poszedł do tego sąsiada i powiedział, że oni są pozabijani. On był zdziwiony tym. On tego nie pamiętał. On był trzeźwy. Po zbadaniu, bo to tutaj mam no, z wiadomości różnych, nie tutaj prasowych, jest napisane, że on po prostu był trzeźwy. Więc jest to bardzo dziwne. My się czasami też zastanawiamy, dlaczego no, ktoś popełnia morderstwo jakieś brutalne, albo ktoś był normalny, tutaj człowiek, i później nas, nie wiem, zabija całą swoją rodzinę. No ja mam takie właśnie też przypuszczenia, że może to być w większości jakieś tam opętania, na przykład opętania, zniewolenia przez demonów i po prostu takie rzeczy się później dzieją. Tak jak jeden egzorcysta powiedział, że nie ma chorób psychicznych. Czy się z nim zgodzić, czy nie, no to jest taki już powiedzmy jakieś tam szersze pole do dyskusji, ale po części mógł mieć też rację, bo my na przykład takich ludzi zamykamy od razu, są zamykani w zakładach psychiatrycznych, bo się stwierdza u nich po prostu jakąś tam chorobę. A jak wiemy, no nie zawsze tak jest, bo są ludzie po prostu opętani, tak? Żeśmy, nie wiem, czy pamiętacie ten film niedawno, co był o tej kobiecie, która po prostu zachowała się jak opętana przez demona, gdzie tam policja przyjechała i próbowała ją wyciągnąć. Nie wiem, można fragment teraz puszczę. No, totalnie. Ja dostaję tylko 5000 zł. Idź pan do... Uważaj. I tam nagrywała to po prostu z karetki osoba, ten filmik robiła. I po prostu niby było oświadczenie tej kobiety nawet, że ona ma jakieś tam problemy, że ona nie piła, ale ma problem taki właśnie psychiczny, że ta się to objawia tym. No i oczywiście wzięli do przebadania psychiatrycznym, wypuścili, no jest okej wszystko, nie? No, ale tu chodzi właśnie o to, że jest opętanie, to jest chwilowe i później to opętanie znika. I one znowu potem w jakimś czasie może znowu się objawić, nie? Ta dusza może być znowu zniewolona. Znam nawet przykłady takie, że taka osoba przychodziła do kościoła i w kościele się takie po prostu opętanie uaktywniało. Uwierzcie mi, jest po prostu z zakrystii wychodzili tacy gościu, żeby po prostu no, usunąć ją z tego kościoła. No wiadomo, że ona zaczęła w rzeczy, tak? Ja miałem film nie wiem, jakiś horror, nie? Egzorcysty. Próbowali ją stamtąd no, usunąć, no, powiedzmy delikatnie, nie? No ale uwierzcie mi, że ta osoba była chuda, a oni sobie nie potrafili dać im radę, nie? I to jest, powiedzmy, miasto oddalone od tutaj mojego miejsca zamieszkania o 10 km, więc to jest takie tego. Tylko czemu my o tym nie słyszymy? Czemu ktoś powie, dobra, to się tam dzieje, tu i tam? Czemu to nie jest tak nagłośnione? No bo nie jest. No kto by się do tego przyznał? To Kościół się do tego przyzna. Nie wiem. Może czemu na przykład wiecie, z domów nawiedzonych i to bardzo nawiedzonych, to też ludzie się tego nie przyznają, bo ludzie, my mieszkamy w kraju katolickim i ktoś się przyzna, mnie nawiedza dom, to ty jesteś niewierzący, ty nie chodzisz do kościoła. Tak, będą ludzie postrzegani przez sąsiadów, ale sąsiedzi też wiedzą, bo to później jak już jest tak mocno, to gdzieś tam jest, to sąsiedzi wiedzą. Co innego wiadomo, że jak widzicie, jak na przykład filmy amerykańskie są, to w Ameryce to jest inaczej traktowane, nie? Tam nawet się z tego robisz potem biznes czy coś, nie? No nie zawsze może, nie? Ale
Gdzieś to jest bardziej nagłaśniane, nie? Gdzieś tam tego to bardziej słyszymy, bo tam gdzieś się bardziej tak nie kryją, nie ma takiego nacisku bardziej tutaj ze strony sąsiadów czy tam tego. No i wracając tutaj do tej sprawy tych dwóch domów, no było to bardzo dziwne. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach, jakie wy macie o tym zdanie. A jak nie widzieliście tych dwóch filmów, no to oczywiście w opisie będzie i tam na górze też się tam pojawi gdzieś, nie wiem, no to jeszcze miejsce wrzucę. No ja myślę, że jest to temat taki dosyć szeroki. Można by go tam o nim mówić bardzo długo. Ja tutaj nie chcę tego odcinka trochę przedłużać, ale takie po prostu po tym, co myśmy tam doświadczyli i łącząc wszystkie kropki i fakty, no to jest to też niepokojące, że tak można powiedzieć. I tak jak mówię, temat jest szeroki i można o tym na różne sposoby dyskutować. No nic, dziękuję, że zobaczyliście to do końca. Tak mówię, napiszcie w komentarzu, co to sądzicie, jak wam się to podobało, dajcie lajka. Jakbyście chcieli więcej jakichś przemyśleń z różnych naszych wypraw i takich właśnie spraw, to napiszcie, że co byście jeszcze chcieli tam, żebym, nie wiem, się z wami podzielił czy coś. A jak jesteś pierwszy raz na moim kanale i chciałbyś właśnie zobaczyć więcej takich filmów albo naszych takich wypraw, to daj suba i co do następnej takiej ciekawej rozmowy albo następnej eksploracji, przygody. To na razie, cześć, hej.